Cześć, witajcie. Dzisiaj zapraszam na film o tym, jak wykonuję taki młotek miedziany do centrowania wałów. Pokażę Wam, w jaki sposób jest to robione. Używam do tego celu formy wykonanej z drewna. Co prawda powinna być metalowa, no ale jest z drewna. Do moich potrzeb zupełnie wystarczy. Do tego mam modele młotka, takie coś dzielone, no plus forma na rdzeń tego typu i wykonuję przy pomocy tych elementów młotek, taki jak tutaj widzicie, do centrowania wałów. W jaki sposób jest robiony? No cóż, wszystkich zainteresowanych zapraszam na film. Myślę, że usatysfakcjonuje Was to, co zobaczycie. Nie będę pokazywał całości, bo to trochę trwa, jednak zanim się zrobi taki młotek, pokażę to w fazach, w jakich jest wykonywane. Nie zobaczycie już obróbki z krawaniem, bo no, tak naprawdę robiłem to w wolnej chwili i szczerze mówiąc zapomniałem o nagrywaniu. No ale jest gotowiec, który już tu widzicie, jest zrobiony, wygląda tak jak wygląda. No i cóż, jeszcze jedna rzecz, na rdzeń, nie wiem, tam pewnie mówię w filmie, ale jeszcze powiem raz, rdzeń wykonuję z piasku kwarcowego, suszonego, wymieszanego z odrobiną szkła wodnego. Taka tworzy się maź. To upycham, ubijam w tym otworze i całość w worku foliowym trafia do podwężyk z CO2. CO2 idealnie utwardza ten rdzeń, zresztą będziecie widzieli, jest na filmie pokazany. I cóż, to chyba tyle z takich tajemnic, jak zrobić. Glinkę kupuję też gotową w internecie, znaczy tę masę formierską, tak żeby już się tutaj nie męczyć z wyrabianiem tego. No i to chyba tyle. Zapraszam zatem na film i do następnego razu. No widzicie, teraz zaczynamy produkcję tego młotka, o którym rozmawialiśmy. Mam formę taką drewnianą, składaną. Tak jak już wcześniej pokazywałem, model plastikowy zrobiony na drukarce 3D i teraz wykonam przygotowanie formy, tak żeby było gotowe pod odlew. Jedną z części modelu kładę na spód. Wcześniej trzeba obsypać to talkiem, żeby łatwo odchodziło. Zaraz zobaczymy wszystko. Tak. Taką zaprawę formierską mam gotową, zakupioną wcześniej, oczywiście. Już nie jeden młotek był odlany, ale postanowiłem Wam pokazać, jak to robię, żeby nie było, że mówił, a nie pokazuje. To wszystko trzeba w miarę równo przysypać, później ubić. To Wam pokażę takim starym, trzonek od młotka i
można to zrobić zupełnie spokojnie. Wiem, że może nie jest to zbyt fachowo, ale daje radę. Efekt końcowy jest z reguły zadowalający. No, ostatnio zapomniałem formy związać i lekko mi ją wylewający się gorący metal popalił, ale to zawsze człowiek się uczy na błędach, jak to się mówi, i efekt był taki, że no musiałem troszeczkę przerobić formę, bo ono nie pasowało. Piasek formierski, znaczy tą glinkę taką, czy piasek, kupuję gotowce, bo no nie mam tu czasu, żeby się bawić z tym. Jeszcze z urabianiem, dorabianiem takowej. Trzeba dobrze ubić. Ja zatrzymam film, żeby tu ubić do końca i później pokażę dalej. No, mam ubite mniej więcej równo. Teraz można to obrócić. O. Tak. Teraz kładziemy drugą część formy. Nakładamy tą część, znowuż obsypujemy model piaskiem, znaczy tym talkiem, żeby łatwo było później rozłączyć. No i zasypujemy. Jeszcze jedna rzecz, dosyć istotna. Trzeba założyć miejsca, gdzie będziemy wlewać materiał do środka. Czyli ja wkładam sobie taki stożkowy, znaczy kieł trójkę i jako element przelewowy założę taką, to jest 15, jeżeli się nie mylę. I procedura się powtarza, znowu trzeba zasypać, ubić i
Będziemy mieli gotową formę do odlewu. Jeszcze tylko później wybrać miejsca na wlanie materiału i będzie wszystko ok. Się nie rozlazły przy ubijaniu. Chociaż przy samym ubijaniu to nie jest aż tak istotne, ale można, żeby nie unieść, nie za mocno, przynajmniej początkowo. O. Sam rdzeń tej formy, czyli tam, gdzie ma przyjść trzonek, młotka wykonuje z piasku takiego formierskiego z odrobiną wody szklanej i po wykonaniu takiego trzpienia na ten taki namoczony, zmieszany z szklaną wodą rdzeń wkładę do woreczka foliowego, CO2, na chwilę napuszczone tego CO2 do środka i po chwili macie twardy rdzeń. Zresztą za chwilę wam pokażę, bo będę takowy zakładał. O, dobra, jeszcze teraz wezmę, dobiję do końca i żeby to nie trwało wieki na tym filmie. No dobra, mam tutaj wbite, teraz muszę sobie wyciąć pod wlew, żeby mieć gdzie wlewać. Ja wiem, że to nie jest zbyt fachowo, ale no cóż, robię tak jak umiem i na moje potrzeby zupełnie wystarczy. Wszystkich tych, którym się to nie będzie podobało, no przepraszam, no tak po prostu robię i zdaję to egzamin, więc myślę, że nie ma większego znaczenia. O. Teraz trzeba to rozsunąć. Najlepiej wyciągnąć wcześniej te stożek, mamy dziurę, tutaj też mamy dziurę. Jeszcze użyję powietrza, żeby się uniosło. Mamy gotowe. Jeszcze tylko moment. No teraz jeszcze trzeba tylko wyciąć tutaj przelew, żeby
mogło wlecieć roztopiony metal i będziemy mieli w zasadzie gotową dosyć szeroką ławą to pójdzie, ale cóż, tak to już jest. Teraz trzeba wyciągnąć mamy gotowe, zobaczcie, z drugiej części już powinno iść łatwiej. No. Dobra. Trzpień, o którym mówiłem, rdzeń, to jest coś takiego, gotowiec taki. Będę musiał tu powalczyć. Wkładamy rdzeń. Tutaj widzę, że mi kawałek materiału niestety wypadł, muszę to zatem poprawić. No i teraz wystarczy to zamknąć i powinno być ok. Tutaj skręcimy drutem, żeby na tych śrubkach, żeby to nam się nie rozlazło. Będę grzał materiał i będziemy zalewać. Teraz, jak widzicie, w środku tyglu jest młotek, taki już używany, rozklepany. Do tego wcześniej odlany kawałek mosiądzu, żeby utwardzić ten młotek, bo z samej miedzi to wychodzi troszeczkę za miękki, także w ten sposób trafi to do pieca. W piecu będzie się grzało, wygrzeje, roztopi, no i zalejemy formę. No, widzicie, w piecu jest włączony, grzeje się i roztopi, będziemy zalewali. Forma przygotowana, w piecu się grzeje i to ostro, 7 minut, także jeszcze trochę będzie roztopione. Zalejemy wtedy do formy i będziemy mieli młotek. No, gotowe. Teraz muszę założyć maskę, rękawice i wylejemy to. Tu jest jeszcze odrobina bałaganu. Dobra.
No. Wlane, zalane, miejmy nadzieję, że będzie w miarę ok. O, widzicie, gotowy, otwarty. Piasek się pali, linka się wypali, będzie ok. Młotek w zasadzie gotowy. Tak pięknie to wyszło. Widzicie? Widzicie młotek, czy nie za bardzo? Już pokazuję. O, tu jest odlany młotek. Teraz poczekamy, aż wystygnie. Później trzeba obrobić i będzie wszystko ok. Jak widzicie, uzyskałem coś takiego. Młotek praktycznie gotowy. Tu po wybiciu tego piasku nic nie trzeba więcej obrabiać. W środku jest gotowy otwór do osadzenia czonka. Za chwilę to zrobię, pokażę Wam finalny efekt. Wygląda to tak, nie jest to może idealnie odlane, bo tu z tej strony są małe braki, ale wynikło to z tego, że odrobinę za mało materiału dałem do topienia. Nie przewidziałem, że tyle zostanie w otworach tych takich wypływowych, że po prostu zabraknie. No ale to są takie błędy, które można sobie wybaczyć, nie robiąc tego na co dzień i w pełni profesjonalnie. Młotek będzie zdawał egzamin, na pewno będzie działał bezbłędnie, także myślę, że będzie ok. Teraz jeszcze tylko osadzę czonek i pokażę Wam gotowca. No i młotek gotowy, osadzony, oprawiony, tutaj wbity na klinie, także będzie działał na pewno skutecznie, prostował wały, także myślę, że zrobienie takiego młotka to wielkim problemem nie jest, a ma się tą satysfakcję, że zrobiło się samemu. Dobra, komu się podobało, łapka w górę, komu nie, łapka w dół. Oczywiście zapraszam do subskrypcji, do oglądania kanału. Cześć!